Witam serdecznie. Spocony jestem, bo dopiero przestrugałem deski. Człowiek wybrał kuchnię. Także tu mamy klon, biały klon. To jest jakaś listwa, która tam jest do czegoś innego. I nawet jeżeli macie przesuszone drzewo z suszarni, to musicie, jak go przestrugacie, ja go przytrzymam jakieś 2 tygodnie na półkach, żeby ono się zaaklimatyzowało do moich warunków, bo jak je zacznę obrabiać, to one mogą się powykręcać i potem jak drzwiczki z tego zrobię, to może być ciekawie. Także drzewo, tak jak człowiek, musi się zaaklimatyzować i jeżeli drewno jest nieodpowiedniej wilgotności, to nawet jeżeli zrobicie pasowanie na czopie idealne, to jeżeli drewno będzie za mokre, to się zeschnie i rozpadnie się. Jeżeli będzie za suche, ale to raczej za suche to się nie zdarza w lecie, może to być w zimie, gdzie chodzi o ogrzewanie i powietrze jest bardzo suche. Jak ja wiem, kiedy jest odpowiednia wilgotność tego drewna do pracy, kiedy mogę go użyć. Mam zrobiony taki przyrząd, który jest bardzo prosty w zasadzie działania. Zrobiłem go w 2005 roku, czyli trochę lat ma, się sprawdził. Jak to jest zrobione? Ta deska z tyłu nie jest ważna, to jest akurat bambus, ale to może być akurat jakiś odpad fajny bambusa miałem, ale to może być cokolwiek innego. To jest tak. Grubszy kawałek na 19 mm i to jest na jakieś 12 mm. Raz, dwa, trzy, 4 kawałki w poprzek sklejone drewna. Szerokości około 2,5 cm, no nie, 3 cm. To aż nie ma takiego znaczenia. Do ostatniego kawałka w tym miejscu ta blacha to jest jak palety dostajecie, to są przeważnie te paski są plastikowe. I jak ja to robiłem wtedy, to były blaszane, stalowymi taśmami to się spinało. I to jest właśnie taki pasek. Musicie wywiercić otwory 2 w tym metalu, w tej blasze, od takiej grubości, jaki będzie użyty gwóźdź. Nie może być luzu, bo każdy luz będzie powodował przekłamanie. Także ta skazówka, tu nie ma żadnego luzu i są 2 otwory. Jeden jest w tym miejscu, drugi jest na dole. I tu na dole jest przybita ta skazówka od tyłu w tą stronę, a tu jest przybite w tą stronę. Dlaczego tak jest zrobione? Dlatego, że każdy ruch długości pracy tego drewna spowoduje odchylenie skazówki i to zwielokrotnione. Mam drugi taki przyrząd, pokażę wam to, tamten akurat z Polski znałem, ale ten mi pokazał człowiek z Ameryki Południowej, taki stolarz, bardzo dawno temu, chyba on był nawet z Dominikany. Oni mają tam też dobre tradycje i to bardzo dobrze widać. Ja tu potem zdjęcie zrobię, pokażę wam, gdzie jest, tu mam linię, gdzie jest za mokre, a tu mam linię, gdzie jest za suche. Skąd ja mam tą linię, że jest za suche? Jeżeli to zrobicie, najlepiej jak to jest w zimie, kiedy grzejecie, jeszcze nie ma tutaj żadnych odznaczeń, gdzie to co ma być, kładziecie to na kaloryfer i niech leży tak sobie od 2 tygodni do miesiąca. Kiedy ogrzewacie w zimie, w pomieszczeniu, w domu, wtedy wiadomo, że to powietrze jest niesamowicie suche i to, co wam wskaże ta skazówka, zaznaczacie. Dla mnie to było aż tu. I to wtedy jest drewno przesuszone. Jeżeli zrobicie z takiego drewna, które będzie tu miało to po prostu to rozejdzie się, bo to jest za bardzo przesuszone drewno. Z drugiej strony, tutaj, gdzie już jest za mokre,
I ja położyłem ten przyrząd i leżał mi na dworzu, jak deszcz padał w listopadzie. I ja wiem, że to było na dworze. Nie mokło to, ale było na dworze cały czas przy bardzo deszczowej pogodzie. I wiem, że jak taka będzie odległość, to już jest nieszczęście. Jeżeli jest między tym, na samym środku, potem, to wiecie, że te drewno jest właściwej jakości, że można użyć, dobrze spasować i że to Wam się nie rozejdzie. Tak jak mówię, to mam zrobione w 2005 roku, czyli to już jest 12 lat i to sprawdziło się. Mam tu daty nawet popisane, kiedy było najbardziej mokro, jak była tu powódź w okolicy. To był 2012 rok chyba. Tak, 2012 rok. O kurde, to już 5 lat temu. I to trzymam cały czas na którejś z spółek, gdzie mam drewno. I jeżeli ten przyrząd mi wskazuje, że jest odpowiednia wilgotność, drewno było suszone w suszarni, wiem, że mi nie naciągnęło. Dlatego, że jeżeli drewno z suszarni bierzecie i nie użyjecie go od razu, a leży gdzieś w garażu albo w jakiejś wiacie, gdzie zmienia się wilgotność, to przy zmianie wilgotności powietrza bardzo zmienia się wilgotność drewna tak samo. I trzeba o tym pamiętać, dlatego deski się krzywią, że macie proste deski, a potem macie krzywe deski. Jak się zmienia wilgotność powietrza i temperatura, to powoduje, że te drzewo ssie to wilgoć, albo je wydala i dlatego się to krzywi. Mam tu drugi taki przyrząd, tak samo zrobiony, tylko nie ma tej wskazówki tego wszystkiego, tylko to są po prostu, to jest z dębu zrobione. I po prostu zaznaczane są tutaj te wskazania, gdzie jest za suche, gdzie jest po prostu akurat do zrobienia. Jeżeli jak weźmiecie drewno z suszarni i na miejscu, bo załóżmy, że nie macie swojego wilgotnościomierza i na miejscu Wam sprawdzili, że to jest 8 czy 9% czy 10%, to w ten sam dzień począć to, zrobić to i wtedy, tu jest taka malutka kropeczka, naznaczyć taką kropeczkę, gdziekolwiek to ustalicie, dlatego, że to jest Wasz punkt odniesienia, bo bez tego to nie będziecie wiedzieli, czy te drewno, jak te drewno pracuje, czy ono ciągnie wilgoć, czy jeszcze bardziej schnie. I zapisać sobie z tyłu, ja tu miałem 8%. I to jest mój punkt wyjścia, że wiem, że jeżeli ona mi się, ta wskazówka przesunie w tą stronę, to znaczy, że złapało trochę wilgotności, a jeżeli w drugą stronę, to znaczy, że jeszcze wyschło. Zwłaszcza jest tak zwana wilgotność względna i w pomieszczeniach w zimie jest bardzo sucho i ona sięga nieraz nawet i 35%, to jest bardzo sucho. I jeżeli drewno tam gdzieś leży i z takiego przesuszonego drewna zrobicie, które ma poniżej 6% i poniżej, to po prostu potem jak wstawicie to do pomieszczenia, które ma, zwłaszcza w lecie, które nie ma klimatyzacji i wilgotność jest 80%, to zobaczycie, co Wam się z tym zrobi. Popękają czopy, popękają połączenia, bo po prostu czy czopy będą za ścisłe i to spowoduje, że to się rozpręży i to popęka. Jeżeli jest za mokre, to w drugą stronę filongi albo płyciny po prostu się skurczą i też popękają, tylko po prostu w innych miejscach. Także tak ważne jest to wiedzieć, jaką wilgotność ma materiał. Niekoniecznie to musi być wiadomo ile to procent, bo te tańsze wilgotnościomierze to tak naprawdę to nie mówię o niczym źle, dlatego nie chcę się w ogóle wypowiadać, bo miałem kilka i po prostu to była pomyłka. A te bardzo drogie
też potrafią przekłamywać. Dlatego bazuję na tym i to leży u mnie na półkach z drewnem i wiem, że jeżeli miałem najbardziej przy mokrym na zewnątrz było w tym miejscu, a przy przesuszenie było w tym miejscu, a to oscyluje koło tej kropeczki, którą to było 8%, to tak jak w tej chwili mam gdzieś 9% wilgotności te drewno, które leży na półkach, także ja wiem, że śmiało mogę z niego robić i że będzie to dobre. Takie drewno może być składowane na półce i nic mu nie będzie. Natomiast jeżeli już zrobicie z tego jakieś elementy, bo ktoś robi produkcję, najważniejsze są standardy w stolarni, że nie do każdego projektu wymyślacie szerokości listew, szerokości ramiaków, tylko macie standard i macie trochę wolnego czasu, zwłaszcza w zimie, to ja kupuję drewno i strugam to wszystko i składuję tu. Jeżeli ono już jest gotowe, to zwijam to taką folią. Ona jest trochę rozciągliwa i ona cały czas pręży i tak jak mam tu ramiaki nacięte, tu ramiaki na ramki do szafek, tam gdzieś, nie wiem czy będzie widać, jest takie specjalne kręcony klon. On jest taki jak ktoś widział stare z lat 50. i 60. gitary elektryczne w takie fajne, mieniące się wzorki, to jest właśnie taki klon. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem, dlatego że mając nawet najlepsze maszyny, jeżeli nie wiecie, czy te drewno jest dobre do użycia, to Wam nie pomoże nic. Najlepsza maszyna. OK.